Wiosenne jajeczko, szybkie, łatwe i przyjemne. Była piękna słoneczna niedziela, więc pomyślałam, może i ja coś ładnego zrobię. Wyszło takie jajco. Pracy mało, a efekt wiosennie sympatyczny, więc zapraszam. Duże plastikowe jajo, ale może być także styropianowe. Wysokie na 15 cm. Żeby dobrze wyglądało, przeciągnęłam je farbą akrylową dwukrotnie. Ten papier ryżowy jest po prostu super. Piękny sam w sobie, więc trzeba się dobrze zastanowić, jakby tutaj tego wszystkiego nie spierniczyć. Dwa największe wzory pasują świetnie. Jeżeli nie chcecie robić zawijasów, wybierzcie ten duży. Świetnie pokryje całe jajko i już wiele więcej do szczęścia nie będzie potrzeba. Albo wersja mniejsza dla ambitnych, czyli będzie tutaj trzeba coś pokombinować. Kombinowanie to moje drugie imię, więc wybieram wzór mały i zabieram się do roboty. Wzór przykleję szerokim pędzlem i klejem do deku. Wzór nacinam, bo dzięki nacięciom bardzo dobrze rozłoży mi się na powierzchni jajka. Oczywiście będę miała zakładki, ale to jest mniej bolesne niż zmarszczki. Do nacięć wybieram takie miejsca, których potem nie będzie widać. A zresztą ten wzór jest super i gdziekolwiek byście nie nacięli, będzie ok. Po bokach przykleję jeszcze trochę niebieskich gałązek, bo wydaje mi się, że teraz kompozycja będzie ładniejsza. Gdy jajko dobrze wyschnie, wszystko polakieruję trzykrotnie lakierem szklącym. I powiem Wam z ręką na sercu, że ten lakier jest po prostu super. Schnie szybko, błyszczy się przepięknie, a do tego się samo poziomuje. Nie można przesadzić z grubością, ponieważ jak każdy normalny lakier, gdy położymy go za dużo, to ścieka. Ja położyłam 3 cieniutkie warstwy i wyszło super. A teraz chwila męczarni, żeby dobrze dobrać kolor na stojaczek. Biała konturówka, więc będą zmagania z zawijasami. Wybrałam mniejszy kwiatowy wzór, więc muszę jakoś zagospodarować pustą przestrzeń. Białe jajko, biała konturówka, więc widać nie najlepiej, ale za to będzie delikatnie. Zawijaski są słabe, wychodzą mi nie najlepiej, ale w tłumie będą wyglądały ok. Oczywiście byłoby super, gdyby każdy zawijas wychodził mi perfekcyjnie, ale nie mam na to szans. Natomiast przykładam się do tego, żeby cała kompozycja była spójna i wyglądała ciekawie. Z drugiej strony warto mieć przygotowaną jakąś wilgotną szmatkę, bo gdy zawijas nie wyjdzie, to z tego lakieru ściera się wszystko znakomicie. Jeszcze kilka zakrętasów i jajeczko prezentuje się tak. Dopełnieniem całości będą perełki, bo perełki to zawsze szyk i elegancja. Większość perełek na blistrach połączona jest w takie łańcuszki. Więc jeżeli ktoś lubi szlaczki, to naklejanie równych szlaczków jest naprawdę proste. A ja postawiłam na przyklejanie randomowe, to tu, to tam. Mniejszymi perełkami ozdobię stojaczek. Próbowałam naklejać te większe, ale okazały się za duże i brzydko wyglądały. Stojaczek wygląda tak i pora wypchać mu nóżki. Babeczki pod karą mąk piekielnych nigdy, ale to nigdy nie zamalowujcie tych dziur od spodu. Ja zamalowałam i niech te dziury piekło pochłonie, jak mówiła moja babcia. A wisienką na torciku został chwościk, na który nawlokłam perełki. Gotowe jajo prezentuje się tak. Jeżeli pomysł Wam się podoba, to wszystkie artykuły, które użyłam w filmie, możecie kupić w naszym sklepie, a listę artykułów zamieściłam w opisie tego filmu. Dziękuję Wam za uwagę, życzę samych udanych jajec oraz wesołych świąt.